Dzień dobry, nazywam się Aleksander Charecki. Czasami ja prowadzę ciekawe filmy, program na temat zdrowia i chciałbym, żeby wy z chęcią oglądali te programy. W związku z tym daję maksymalnie ciekawą informację, żeby wy na dzień dzisiejszy mogli sami uzdrowiиться от wielu problemów, które jest u was ze zdrowiem. Ja powiem, że nie ma przypisu takiego, żeby w całości uzdrowić do końca człowieka samodzielnie. Даже ten przepis, który ja mam i tę metodę, którą posiadaję, mówią, że ona uniwersalna, ona też do końca nie uniwersalna, z tego powodu, że niektóre problemy ze zdrowiem, oni potrzebują wiele dodatkowych wiedzy, których trzeba użyć w trakcie uzdrowienia człowieka. I żeby nie chorować, to trzeba dbać wcześniej. Jeżeli coś dzieje się, można powiedzieć, czasami trzeba делать kompleksowo na wszystko, a czasami można usunąć ten drobiazg, który powstał i nie ma potrzeby działać mocno ili dlatego, żeby działać mocno, to trzeba jeszcze i pieniądze. Także lepiej dbać wcześniej. Najgłówniejszym organem, który jest u człowieka, ja liczę, wszystkich, które główne, jest jeszcze wzrok. I naprawić wzrok też jest możliwe, chociaż cała medycyna na dzień dzisiejszy sprzedaje okulary i mówi, że to niemożliwe. Jeżeli zapytacie tych, kto oglądał moje filmy na temat wzroku wcześniej, kto naprawił wzrok, to będą tysiące osób, które naprawili wzrok tylko dzięki moim przepisom na krople na oczy i tym ćwiczeniom, które ja podał. Pierwszy filmik taki był sporadyczny, można tak wypadkowo my zrobili z Aleksem Biernackim z Porozmawiajmy TV i no, bardzo dobrze on poszedł i do mnie bardzo dużo ludzi pisało, że dzięki temu filmiku naprawili dużo ludzi wzrok. Teraz tydzień temu, można powiedzieć, kilka dni temu ja nagrał jeden program o tym, że jest zaćma uleczalna. I dla tych, kto nie oglądał ten filmik, może teraz zobaczyć, jak to odbywaється. Oto jest oko, jest zaćma, jak ściskаешь oko, a teraz nie ma. To zbyka oka i to widzicie, znowu nacisnął, to jest zaćma, teraz nie ma zaćmy. Tak od cuda dzieje się, rozumiecie, nie? I to każdy może sprawdzić teraz na swoich oczach. Mnie tak podobało to nagranie, i ja wam to pokazał, jak to działa. Wy możecie zrozumieć, że jest mięśnie w organizmie i te mięśnie nie tylko na dupie, to jeszcze jest i w oczach. I te mięśnie ściskają oko, obrócają to oko i regulują jego фокус, żeby to my zobaczyli, żeby zrobić to oko, ścisnąć jego trzeba w różnych wymiarach. Ja to wszystko opisał i podał w filmiku wcześniej. Ja nie będę mówić dwa razy to, co ja robił wcześniej. Ніхто не chce oglądać stare filmy, tylko dawaj im nowe. No to ja początek zrobił nowy, a koniec będzie stary, ten, który już był aktualny i który podobał się innym. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że od 1 lutego otwierają w Rosji, w Moskwie centrum taki spa, który będzie tak samo, tam będzie taka sama używana metoda, jak w Cywadicach w Polsce. I kto chce przyjechać w Rosję, zobaczyć, jak to jest w Rosji,
Такий самий осередок в Польщі працює. Не слухайте нікого, там чистка там в порządku, там керує син. Я зараз зробив такий осередок в Росії. Также хто хоче, може спокійно приїхати, побачити, дати земним, хто хоче якісь забіги тут земним разом. Также на день dzisiejszy, jeszcze raz mówię wam, jest zdrowie, które trzeba naprawiać samemu sobie. Ja wam daję wszystkie przepisy, te, które wam pomogą w każdej sytuacji. Wzrok to nie bzdura, to bardzo poważna rzecz. Oko to bardzo poważny organ. Na wzrok idzie około 50% energii człowieka, trzeba o tym pamiętać. Jak człowiek z czasem traci wzrok, później on spotkaється z sytuacją, kiedy już dlaczego ja nie naprawił wcześniej, a ja słyszał, że to jest możliwe. No to bierzcie za swoje oczy i róbcie to, co ja wam. I teraz oglądajcie dalej, jak trzeba to robić. Serdecznie witam. Dzisiaj z Aleksandrem Chareckim omówimy temat oka. Witam serdecznie. Witam. Czy człowiek musi nosić okulary? Musi, jak stracił wzrok, ale niekoniecznie. Faktycznie u mnie jest znajomy i sąsiad, można powiedzieć, na Białorusi, który jest okulistą i kiedy ja mu powiedział jeszcze 20 lat temu, że jest na przykład u mnie krople, które zwracają wzrok, on powiedział, że on skończył akademię i nie wie żadnych metod, które mogą coś uzdrowić na temat wzroka. I kilka lat temu my z nim spotkaliśmy, kiedy on już sam po kilka operacjach i faktycznie mnie nie poznał w odległości 3 metrów, no to zapytał, co tam u ciebie za krople. No, także jest u ludzi cały czas wybór, albo walczyć z tymi problemami, albo nosić okulary, ale to noszenie okularów to cały czas powoduje, że te okulary co najgrubsze i problem istnieje i walczyć okularami z chorobą niemożliwe. Na ten temat bardzo dobrze powiedział taki był Amerykanin Bates, który faktycznie jeden z pierwszych i można powiedzieć do dnia dzisiejszego, okrem jego nikt lepiej nic nie opracował metody ćwiczeń, które pomagają w uzdrowieniu wzroku. Na ten czas to była cała rewelacja, ale znowu rzadko kto używał tego, bo nieświadomi byli i biznes z okularami no, przebija wszystko. Nadal kwitnie. Tak, no, wy даже nie wiecie, że około 40 miliardów dolarów idzie co rok tylko na same okulary. Biznes 40 miliardów, cała gospodarka każdego państwa pozazdrościła. No. Ale to nie tylko okulary, bo jeszcze są szkła kontaktowe. Nie, ja tylko mówię o okularach. To jeszcze szkło, tam soczewki, no, dużo co dzieje się, plus operacje, to biznes, to nie ma o czym mówić. Także no, jest chętny na noszenie okularów, to tak, ale jest możliwość naprawdę tego pozbawić. Jak ja przypominał, że jest ćwiczenie, które bardzo skutecznie działają, można naprawić wzrok, ale na dzisiaj ja liczę, że to bardzo dużo za mało. Tych ćwiczeń, żeby uzdrowić wzrok. Dlaczego? Kiedy był ten Bates, kiedy on rozpracował, nie było tyle chorób. Nie było tych wirusów, nie było tyle infekcji, które teraz rozwijają się. I pierwszej przyczyną mnie bardzo podobała się informacja w polskich, można powiedzieć, medycznych даже książkach, że jak wy zobaczycie opisanie o chlamydiach, to bardzo wszędzie pisze, że chlamydia działa tam na wzrok, tam na stawy, tam na nieplodność, tak działa. To tak można powiedzieć, tak
nie za bardzo tak mocno. No działa, każdy wie, co to działa. A w polskim ja w książkach zobaczył bardzo dobre opisanie. Wszystkim daję taki przykład. Pierwszą przyczyną ślepoty na świecie to jest chlamydia. Pierwszą przyczyną ślepoty. I kiedy znasz przyczynę, to wtedy już walczysz. Żeby zwalczyć z chlamydiami, nie ma na dzisiaj leków w ogóle. Даже u mnie faktycznie w medycynie ludowej nie ma nic takiego, żeby powiedzieć, że to działa na chlamydię. Jest duże działanie, na przykład w mojej metodzie to burawina jedna, która ma w sobie rodzaj bakterii, które walczą z tymi chlamydiami, i system odpornościowy. To system odpornościowy, kiedy system immunologiczny pracuje dobrze, wtedy on normalizuje chlamydię. Mówię, że chlamydii jeszcze 20 lat temu mówili, że każdy posiada, każdy drugi ma te chlamydie. Na dzisiaj ja liczę, że wszystkie. Tylko jedna można zbadać, tak samo i medycyna mówi, że nie można zbadać, wykryć u wszystkich, a one są. Także ja liczę, że to bakteria, która jest u wszystkich ludzi i u jednego tylko ona rozwijaється mocno i szkodzi, drugiego nie, w zależności od systemu immunologicznego. W ten czas, kiedy był Biec, no niestety tych problem i systemu immunologicznym nie było i kiedyś jeszcze będzie spotkanie, ja powiem dlaczego, bo używali troszeczkę inne wyżywienie i powiem, jakie wyżywienie faktycznie wstrzymywało to. Będziecie zaskoczeni i zdziwieni. No to później. No dobrze, to jeżeli powiedzmy przyczyną podstawową wad wzroku jest chlamydia, no to w jaki sposób pozbyć się tych chlamydii przy pomocy ćwiczeń? Sprawa w czym? Chlamydia rozwijaється w tych miejscach, gdzie nie ma ruchu. Co to jest? Stawy, kręgosłup, tam gdzie nie ruszyться. Człowiek nie rusza, no, rozwijaється. Stawy, najwięcej biodrowy, jak człowiek siedzi. No, to jest zniszczenie. Układ moczowy, u kobiety, u mężczyzny organy, też prostata. To też ona faktycznie rzadko gdzieś tam coś, obrot krwi zmniejszony. I wzrok. A dlaczego wzrok? Każdy widzi przed sobą tylko oko. Tylko oko. I myśli, że problem w samym oku. Na samej sprawie problem więcej, jak tylko w oku. W mózgu. I w mózgu też jest, ale problem najwięcej, jak zgodnie z badaniami i do dzisiaj, jak mówię, nikt nie przekonał tego Biejca i ja też liczę, że to bardzo skutecznie on opracował metodę ćwiczeń i wytłumaczył, jak to działa. Na samej sprawie problem w mięśniach. Oko, to co my widzimy, o tylko to. O, tu część. A to ukryte od nas. My patrzymy do góry, w dół, wszędzie, u nas pracują mięśnie. My nawet tego nie zauważamy. Kiedy my chcemy zobaczyć, co przed nami, bliziutko, to nasze oko, mięśnie, jest mięśnie skosne, a jest mięśnie proste. I te proste mięśnie, to 4 prostych i 2 skosne. Te skosne mięśnie ściskają oko. I ono робиться jak ogórek. Jak fotoapparat. Ostrość. Ostrość робиться. I on ściskaється i робиться. Soczewkę ściska. Soczewka sama po sobie, a oko samo po sobie. W medycynie liczą tylko jedno, tylko soczewkę. A na samej sprawie działa i oko, i soczewka. Można kompensować to soczewką, problem tych mięśni, a można uruchomić sami mięśnie. Także medycyna idzie po jednemu kierunku. I ona, to co nie ściskaється, albo nie rozluźniається. Наприклад, ścisnęli te mięśnie, ale nie rozluźnились. No i to trzeba kompensować czym? I oni zakładają inną soczewkę. Albo okulary. Także albo to, albo mięśnie. Mięśnie można wysвіczyć. Dlaczego problem? Chlamydie zjadają się. Żerają te mięśnie i ich nie ma.
Їх бракує. І вони не працюють. Ми одягаємо окуляри, ми бачимо тільки впрост. Ограничений рух. Як тільки чоловік взяв окуляри, то він крентить головою, а вчасно крентив очами. Щоб побачити старше так, але в окулярах то і неможливо, бо то przeszkadzaють. То він обрацає головою. І місні przestaють працювати. І хламидії ще швидше зжирають ті місні. І нема шансів на правий зрока, бо проблем, перша причина сліпоти на світі, то хламидії вони будуть єлі. То місні самі по собі. І тут виходять по сродку місні, виходять жилы, которые дают кровь, и нерв идет, который отбирает всю информацию от ока. И когда они już зжирають вместе, доходит до того нерва, то фактично już wtedy человек zostaje ślepy. Żeby z tym zwalczyć, trzeba podwyższyć system immunologiczny i działać jakoś na tą część, żeby dać jakikolwiek środek, żeby walczył z tym, żeby zabić te bakterie i żeby jednocześnie uruchomić pracę i wzrok naprawić. Chlamydia, nie bakterie. Chlamydia, tak. No, to wirusy, bakterie, to nie jest. Albo do dnia dzisiejszego nikt dokładnie nie opisał, czy to wirus, czy bakterie. No, to chlamydia to jest albo wirus, albo bakterie, bo one podchodzą i pod to, i pod to. No. Okay. Bo one jakby między tym i tym. I w czym problem? Że nie ma środków, które by walczyli pierwsze, po drugie, nie można trafić po tu oka, które my możemy dojść, a to schowane. I od środka, zaraz ja wam pokażу, każdy człowiek jakby wiedział to, ale nie dokładnie. Zobaczcie, że tu jest wszędzie kość w środku. Oczodu. Tak. I zobaczcie, tu akurat mięśnie. I infekcja jak trafia tam, no jak można je gdzieś zwalczyć? Nie da się wypłukać tego. Nie, to nie można nie wleźć, ni... No. Jeszcze druga rzecz. My myślimy, że mięśnie tylko to. Na samej sprawie z tymi mięśniami związane wszystkie mięśnie aż na całym twarzy, wszędzie. Czyli skóra też. I skóra, i pod skórą też mięśnie jest. Tak. No. I to te wszystkie mięśnie, one też związane. Także wszystko, co u nas jest z przodu, jest związane z wzrokiem, można powiedzieć. I jeszcze bardzo ważne wiedzieć to, co nigdzie nie opisane, bo zastraszyć można powiedzieć, albo niezrozumiałe będzie zwykłych ludzi, że 50% bioenergii, to, co my produkujemy, energię, my sami po sobie produkujemy, to, co produkuje mózg, nasz mózg produkuje więcej energii na to, żeby działać, to potrzebuje wzrok. 50... Wzrokiem dużo energii się odbiera i transmituje. Tak, no wy zrozumiecie, że my, teraz ja patrzę na ciebie, ale zobacz, ja patrzę na ciebie i około, każdy milimetr tego pomieszczenia obserwuje mój wzrok i on to odkładaje u siebie. I jeżeli ja zamknę, ja przedstawiаю, gdzie co jest. A to praca mózga. Każdą sekundę, milisekundę, można powiedzieć, my odbieramy to i to jeszcze odkładaється w naszym mózgu. Pod hipnozą każdy człowiek może otworzyć to, co my widzieli wcześniej przez kilka lat, dziesiątki lat. A co to jest? Każde zdjęcie, które teraz przed nami, to odkładaється w mózgu. Holograficzne. Tak, wszędzie. Co my nie zobaczyli, to wszystko odkładaється w naszym mózgu. Pojemnik pamięci, który w naszym mózgu, to nie jeden komputer też nie wytrzyma. No. I to wszystko idzie przez wzrok. I na to, żeby to zobaczyć, żeby to przeanalizować, dla czego, rozumiesz, przeanalizować. I żeby to odłożyć, i tam nie jedno miejsce, a w kilka miejsc ta informacja idzie.
to 50% idzie. Czasami ludzie, наприклад, jak coś piszą albo czytają wieczorem i on taki zmęczony, że nie może już wprawie czytać, to nie to, że on zmęczył się. On zmęczył się z tego powodu, że przez jego wzrok i on już stracił całą energię i on już nie może. To faktycznie, jak w laptopie, наприклад, bateria skończyła się. Tak. I to wyłączył się laptop. Tak samo i mózg wyłączaється. Йому trzeba odpocząć, załadować i później tylko on coś może zrobić ponownie. Wy даже nie rozumiecie, że na wzrok ja liczę, że to najważniejsza rzecz, najważniejszy organ, na który w ogóle ludzie nie zwracają uwagę. Nie dają sobie sprawy, że to działa tak mocno na energetykę człowieka, na jego wszystkie organy. Dlaczego u nas jeszcze wychodzić тут naprawiać wprawie nieuleczalne choroby? Bo niezależnie od tego, jaki wzrok u człowieka, my dajemy swoje kropli, mówimy jak ćwiczyć i człowiek uzdrawia jednocześnie choroby, z którymi przyjechał, a naprawia jeszcze wzrok. Jak nie naprawia tego wzroku, to idzie marnie. No. Czyli wzrok jest jakby kluczem do wszystkiego. Обов'язково. To, o czym w ogóle ludzie nie myślą. On odział okulary, a problem został się. Problem jest i on napinaje swoje mięśnie, napinaje wzrok, napinaje mózg, jego pracuje na maksa. Kiedy on nie widzi to, co jest. Jak jego wzrok uszkodzony, to on pracuje na maksa. I on wszystką energię, która jest na wszystkie organy, on oddaje tylko na wzrok. U zdrowego człowieka idzie 50%, u chorego może być 100%. Tylko na to, żeby coś zobaczyć. Czyli powiedzmy 90% energii u chorego może iść na wzrok, w związku z tym reszta organów nie ma tyle energii, żeby nie ma nic pracować. Nie ma nic. Co jest układ nerwowy? Ludzie myślą, że to nerwy tam idą, wszystko. A co jest układ nerwowy? To tak samo jak światło. Włącz. No. Światło. Prąd. Instalacja elektryczna. To instalacja tylko. To kable. I tam czujniki wszędzie. A na samej sprawie tu generator energii, tak samo jak my dajemy prąd, dał elektrostymulację, to ręce ściskаються. Co to jest? Dajemy sztuczny prąd. Taki sam prąd idzie u nas z mózgu do wszystkich organów. Jak on może iść, jak mózg tego nie produkuje? A wy даже nie możecie zrozumieć, to generator, najmocniejszy generator w ogóle. Mózg. Tak. Tyle wyprodukować energii, ludzie nie rozumieją tego. No. Później problem z dystrybucją jest po ciele. Tak, z dystrybucją już problem. Także co jest mięśnie? Mięśnie bardzo ważna rzecz i jeżeli nad nimi nie dbać, jeżeli nie ćwiczyć, nie uruchamiać, żeby one były dobre, to problem później powstaje z wzrokiem i tylko pogarszaje stan całego organizmu. Ja już mówię, ja nie uzdrawiаю nikogo bez naprawienia wzroku. Nie uzdrawiаю. To обов'язково кроплі, które ja robię i daję już. Po pierwszemu filmu, tam ja przypomniał o tym, że jest kropli, stali dzwonić mnie o tym, żeby przysłał kropli, przysłał książkę. Jeszcze raz chciałbym przypomnieć, że książka jest tylko na stronie po polskiej i ja nie chcę sprzedawać i nie chcę drukować, bo dał za darmo. I także nie ma sensu komuś wysyłać jakiekolwiek i drukować. Po co tracić pieniądze mnie i wam na to? Po pierwsze. Po drugie, kropli. Kropli do oczu. Ja sam prywatnie. U mnie jest, można powiedzieć, na dzień dzisiejszy 4 firmy. 2 тут i 2 na Białorusi. Jeszcze do dzisiaj. I ja mam czas na to, żeby nazbierać zioło, żeby zrobić kropli, żeby nie tylko sobie, jeszcze i pacjentom, i na cały rok, a może i na kilka. Każdy ma to czas na to zrobienie. Każdy ma. Jak nie ma, to nie ma co mówić w ogóle o zdrowiu. Nie trzeba być takimi leniwymi, żeby tylko używać to, co wam dali. Róbcie. Jak wy zrobicie swoimi rękami, to wam to pomoże. A tak jak wy będziecie
Tylko kupowali, no to marne działanie. Tak, z tym okiem, jak ja przypomniał, że bardzo ważna rzecz, no to widzicie, tu idą mięśnie, jakby duże, a тут malutki tylko nerw i malutkie żyła idzie. No. Także jest, jeżeli tu stan zapalny będzie, to on to zlikwiduje. W końcu nie dbać o wzroki w całości, skończyться tylko straty całego wzroku. Dobrze, a te krople jak działają? Działanie kropli w ogóle rewelacja. Ja даже książki, przepraszam, dobrze, że to program będzie teraz, bo książkę ja pisał, kiedy jeszcze nie tak znał jak działa te kropli na samej sprawie, bo tam ja pisał, że trzeba robić przerwy. Przerwy naprawdę trzeba robić z tymi kroplami, ale nie do końca. Ja później powiem dlaczego. Sprawa w czym? Kropli, kiedy dajesz, тут już nie ma Zasięgu. Nie, zasięg dzieється. Справа в чим? Nie ma takiego obrotu krwi tu w mięśniach. Jak one już stali nieruchome, to infekcja zlikwidowała i układ nerwowy тут w tych mięśniach, i żyły też. I one nieruchome, i jest problem z krwią, która dochodzi. System immunologiczny nie pracuje i nie może walczyć. Kiedy my dajemy kropli, to oni odżywiają te mięśnie. Ważne, że dać kropli do oczu i nie tylko dać do oka i powycierać, odwrotnie, porozcierać, żeby ono zostało tu. Kropli, żeby byli jeszcze tu, na zewnątrz. I one wchłaniające przez skórę. I one dają, ciekawa rzecz, że te kropli widoczne dla wzroku dają 100% pokarm. To, co trzeba tym mięśniom okol i jeżeli kto tylko stracił wzrok, jeszcze nie nosi okulary, starszy 3-4 dni pokropać. I już wracają wzrok. I można даже dalej nie kropać, bo to on wrócił i wszystko dobrze. A kto już stracił dużo, to trzeba kropać do tego czasu, póki wszystkie funkcje nie będą naprawione. Kiedy człowiek sam nie zobaczy, że już wszystko naprawione. Dlaczego? Tu idzie przez skórę, przez oko, kiedy my kropаем, to idzie faktycznie pokarm tych wszystkich komórek, z których składаються. Do tyłu oka. Tak, do tyłu oka. To nieważne tu. To wszystkie myśli, że kropli tu działają. Nie, oni działają tu. I kiedy my dajemy tu, to przychodzi tu i odżywia to wszystko. Kiedy my odżywimy to, człowiek zobaczy różnicę. Обов'язково zobaczyć różnicę, kiedy będzie kropał. Jemu będzie ulga. Ale co ciekawe, jak tylko przestaje dawać kropli, to znowu pogarszaje stan. Dlaczego? Nie można odżywić, даже w ciągu miesiąca, даже w ciągu 2, całe mięśnie. Bo nie ma krwi, która daje to, co wy teraz dajecie kroplami. Trzeba odbudować kroplami, sztucznym pokarmem, można powiedzieć, odbudowuються mięśnie i później już odbudowuються nowe żyły i nowe nerwy dochodzi do tych mięśni. Najpierw wy odżywiacie mięśnie, a później do nich z tej strony już odbudowuються. Powoli idzie do tej strony. Czyli to, co najważniejsze na samym końcu, tam tak. Chodzi. No faktycznie o to, zobaczcie, jak wy тут będziecie dawali, to idzie, powoli odbudowuється, o tak, o. A тут idzie nerw. I dochodzi do tego. To dużo czasu trzeba, żeby to powoli, komórka za komórką, to wszystko odżywić. Zabić infekcję i uruchomić regenerację tych mięśni. Ja znam, widział film, no nie wiem, czy to prawda, czy nie. W tych kroplях jest składnik, jest kulczyziola, glistnik, nazwa i to. I jest film z akademikiem Bolotowym z Ukrainy,
który zregenerował oczy, których nie było w całości. Co, pusto było? Pusto. Oto były dziury, nic nie było. Młody był facet, którego nie było oczu. No to nie jakaś tam awaria, albo coś, wypadek jakiś, albo coś takiego było. No i on opowiadaje w tym filmie, dodać plik, znaleźć. I on kropał w oczy więcej jak rok, tylko soczek z jaskólczego zioła. Najpierw coś zaczęło rosnąć, później wyroсли większe, jakby чуть ли не w 2 razy większe oczy, później stali zmniejszać, później tylko otworzyliś coś tam, i tak odwrotnie było, no tłumaczyć wszystko jak było. No, wierzyć w to czy nie, ciężko. Ja może być, jeżeli mnie kropali coś innego, a nie to, co ja też używаю, ja bym nie uwierzył w ogóle, a tak 50/50. Ale jest taka możliwość. Na przykład u mnie był kolega, który jaskólcze zioło to w ogóle rewelacja, można powiedzieć. Paluszek jemu tam na budowie odcięli. Niedużo taką odcięli. I on wziął sam jaskólcze zioło, pokropał na jedną część, na drugą, przystawił bintem i przykleił. Bez szwu, bez operacji, bez niczego. To sam po sobie przymotał już. Czyli amputację naprawił jaskólczy. Tak, ale jaka różnica, będzie czy nie będzie. Wziął jaskólczym zielem, pokropał to, 2 części. Bez dezynfekcji, bez niczego. Widocznie wierzył w to, że tak działa. Mówił, że z 10 lat później tylko układ nerwowy, Mars paluszek, a później даже i to naprawiłeś. Okej, przechodzimy do tematu ćwiczeń, czy jeszcze tutaj? Co тут? Po kolei ja będę mówić, ćwiczyć i to, co najważniejsze ja powiedział, że oko nasze jest 4 mięśnie. Proste jest skosne bardzo. Tu taki jest jakby haczyk, za który to zaczepiaється i oni ściskają samo oko. I czasami ten haczyk też i nie pracuje, blokuje. I to albo oko ścisnęło, zaciśnięte i ono jak ogórek такое, i my nie możemy widzieć daleka, albo ono odwrotnie nie może ścisnąć i my nie możemy patrzeć bliziutko. Ja mówię, to cały system my przyzwyczajony, że my widzimy tylko to i myślimy, że to oko. Na samej sprawie trzeba używać i dbać o tym wszystkim, co u nas jest z tyłu. Okej, to jak dbamy o mięśnie? Mięśnie trzeba ćwiczyć. Można powiedzieć, innego nie może być. Bates rozpracował i ja liczę, że to bardzo dobrze, że on rozpracował około 100 ćwiczeń, które uruchamiają oko. Te ćwiczenia, dam jeszcze historię, może przydać komuś. I on poszukiwał, naprawdę był bardzo dobrym okulistą i chciał dojść do tego, żeby uzdrawiać, a nie wziąć okulary, bo zobaczył, że okulary nie działają nic, a tylko pogarszają stan. I on na całym świecie poszukiwał, kto jakie metody używa. I znalazł tam, gdzie teraz Kanada, kilka takich plemion, gdzie mieszkali miejscowe Indianie tam. I on pojechał tam, żeby mu powiedzieli, że od początku do końca życia nikt nie traci wzrok. I myślał, że tam one wyżywienie jakiekolwiek bierzуть, albo coś, co one używają, że nie tracić w ogóle. A dla nich strata wzroku to strata życia, bo to one powinny byli polewać i wzrok to główne. Jak oni przestali polewać, to nie będzie żył. I on zauważył, że oni ćwiczą tylko, robią dużo ćwiczeń z oczami. Czyli oni świadomie wiedzieli, że należy wzrok ćwiczyć. Tak. Oni ćwiczyli i nie tracili wzrok nikt, ni jedna osoba przez całe życie. I jeżeli to naprawdę ćwiczyć, to wzrok będzie cały czas dobrze. Ale trzeba dbać jeszcze o tych chlamydiach, żeby to oni nie rozwijali. System immunologiczny też podwyższać, bo w ten czas to nie było potrzebne. Bo oni normalny tryb życia żyli,
No. No teraz na rynku jest dużo już książek na temat tych ćwiczeń. Tak, no tam bardzo dużo informacji, ja powiem, taka książka, sam Bates napisał, ciężka dla, no, można powiedzieć, dla tego, żeby użyć zwykłym ludziom, to ciężka. Ja czytał, to nie do porozumienia. Ja wam teraz pokażу i przetłumaczę naprawdę to, co najważniejsze, bez czego nie można i ten minimum, który ja teraz wam podam, to powinien używać jakby kto chce naprawić wzrok. Ja może даже ten film, to co teraz, bo ja każdy raz tłumaczę swoim pacjentom, które przyjeżdżają mnie już, ja już zmęczony z tym tłumaczeniem, teraz zrobimy film, niechaj uzdrawiające wszystkie na całym świecie, kto będzie patrzył jednocześnie, no i moi pacjenty też, niechaj patrzą na ten film, żeby zrozumieć, o co chodzi i jak to trzeba robić. Najważniejsze rozpoczynać z zwykłych ćwiczeń, z prostych takich ćwiczeń. Nie trzeba rozpoczynać każdy od razu i wszystkie. Trzeba powoli, bo jak tylko rozpoczynasz ćwiczyć mocno, to można znowu zepsuć. Bo jak mocno napinasz, to tak samo jak mięśnie. No, będzie też boleli oczy, tak samo jak i mięśnie. Pierwsze ćwiczenie to zwykłe. Będziemy robili teraz, wy możecie wszystkie robić razem, to każde ćwiczenie będziemy robili po 10 razy i także możecie powtórzyć ze mną i to włączać później, kiedy wam będzie potrzebne. Patrzymy w górę i w dół. Głowa na miejscu, a my tylko wracamy oczami. I napinamy oczy tak 10 razy góra-dół, żeby mocno, nie tylko tak powoli, a mocno napinamy oczy. Później po każdym ćwiczeniu trzeba mrugać. My teraz napinali oczy, a trzeba ich rozluźnić. Ta metoda polega i to, żeby nie ponaciągać, żeby pomęczyć te mięśnie i jednocześnie rozluźnić. Jak nie rozluźnisz, to też będzie problem. Także mrugam. Dalej. Patrzymy w prawo, w lewo. Право, влево, право, влево, право, влево, право, влево, право, влево, право, влево, право, влево. I teraz mrugam. Dalej. Na przykątną góra prawa, dół lewa. Право, дул, лево. Далее на другу przekątną lewa góra, prawa dół. I teraz oto, Alex, ja jak ćwiczę, to ja czuję, że u mnie napinają się nie tylko oczy, a no cały twarz pracuje z tym. Tak czy nie? Tak. No, też czujesz, jak napinają się wszystkie mięśnie na twarzy jeszcze. Także to, ja już mówię, nie tylko wzrok. Głównie tu dookoła. Tak, tak, o to idzie. No. Czasami даже jak to mocno napinajesz, dotąd dochodzi. No. Także dalej. Patrzymy na góry. Prawo, lewo, o tak o. Patrzymy w prawo, w lewo. Prawo, w lewo.
мургами. Далі, на долі так само, вправо, вліво. Мургами. Teraz z prawej strony góra-dół. I cały czas napinamy maksymalnie mięśniami pracujemy. Tak, teraz pomogę. I teraz lewa strona. Góra-dół. Zrobimy małą przerwę. Niechaj odpocznie oczy, a ja powiem efekt uboczny, jaki jest tym. Ten efekt uboczny bardzo podoba kobietom, bo znikają zmarszczki. Tutaj. Tak, pod oczami wszędzie tu znikają zmarszczki. Efekt uboczny. Sorry. No. Także tymi kroplami i tymi świeczeniami faktycznie można jeszcze odmłodzić sobie twarz. Tak. No, dalej. Świecimy. Teraz robimy tak samo, jak my teraz robili, tylko kwadrat cały. Idziemy w kulkę. O tak, kwadratem. Pomachali. A teraz w drugą stronę. To samo, tylko w odwrotną stronę. Murgamy. A teraz jest jakby jedna też z takich głównych ćwiczeń, które Bates jeszcze 100 lat temu jakby opracował dla ćwiczenia oczu, to dać dodatkową energię. My teraz potracili dużo energii na ćwiczenie i trzeba dodać. Palming. Palming to jest nic innego jak bioenergoterapia. Nic innego. I to trzeba tak cięć ręce, żeby one były gorące. I przykładamy w taki sposób. Bates mówić o tym, że trzeba o tak. Ja liczę, że tak nie trzeba. Ja jako bioenergoterapeut radzę. Lepiej jest tak. Lepiej tak. Kiedy my przykładamy tak, to my neutralizujemy.
traci się część energii. Tak, one neutralizują, to plus-minus. My понатирали, zrobili plus-minus między ręcami. I nie ma. Zwarcie. Także tak nie trzeba. My powinny dać energię. Lepiej, żeby даже nie dotykać tam do milimetra ręce, żeby chociażby coś zostawało między ręcami. I z centrum dłoni do centrum oka. I w takim stopniu. Nie tak, a tak. O. I żeby było tak, żeby oko było otwarte. Żeby energia przez otwarte oko, nie przez wieki, a przez otwarte oko wchłanialась do nas. I żeby było ciemno, żeby w całości tak zrobić, żeby było 100% ciemno pod dłoniami. Kiedy kto szkolиться i w nocach tam siedzieć przez egzaminy na studiach, Jak to się uczy, tak? uczyться w szkole, tam coś takiego pilnego, ale na dłużej siedzi w nocy już stracił faktycznie energię i nie może dalej już chce spać, starczy zrobić ten palming. I to podładowujecie siebie na tyle, wy swoimi ręcami dajecie energię mózgu. I przez oczy to działa. Niesamowita metoda, ale to zwykła bioenergoterapia. No, Bates w ten czas i Indianie w ten czas to wszystko wiedzieli. A teraz mówię, to w Rosji jest kobieta, która zapatentowała. No, co patentować, jak to samo życie, które ludzie używali przez tysięcy lat. Даже powiem, bioenergoterapię każdy człowiek używa w swoim życiu nieświadomie. To genetyczne u nas jest. Bolić brzuch przykładami ręce. Co to jest? Bioenergoterapia. Ludzie niektórzy boją się jednego tylko słowa. Jak kiedy czytają, że my używamy bioenergoterapię, to myślę, że to czary-mary to nie wiadomo co. To zwykła energia, którą człowiek przekazuje, żeby uratować życie. U człowieka brakuje u jednego, u drugiego może za dużo tej energii. I można to przekazywać. Trzeba wiedzieć, jak to zrobić, jak podwyższyć swoją energię, żeby można było komuś dawać. I to nie jakieś szarmary. Zęb bolić, przykładajecie co? Wy myślicie, że tak trzymacie tylko? Nie. To normalne działanie bioenergoterapeutyczne. I naprawdę zmniejszaється ten ból. Bo podładowujecie ten zęb, system immunologiczny tam rozpoczynaje działać, system nerwowy uspokajaje, normalnie działa. No, boją się ludzie, no co zrobisz? Nieświadomy, nie rozumieją w ogóle, co to jest. A бейцы, я ж mówię, u Indianów to wtedy ukradł. No i dalej ćwiczymy. To troszeczkę odpoczyli i tak i trzeba w ciągu dnia, że kto będzie ćwiczyć, to z takimi troszeczkę przerwami, a nie tak, żeby mocno i wszystko naraz można robić wtedy, kiedy człowiek już wiele czasu ćwiczyć, wtedy to można. A na pierwszym etapie to trzeba tak powoli. Dalej ćwiczymy. Teraz robimy kulkę oczami po prawej stronie, jak Захара Китя. I tak takich 10 kulków, ich najmniej. Można ćwiczyć więcej. Ja даже nie liczę, ja ćwiczę przykładowo. I tak i każdy, nie trzeba to liczyć. Każde ćwiczenie jakby nie mniej jak 10 razy. Tak, murchamy. A jeśli komuś nie wychodzi kółko, tylko jajo albo jakieś dziwne kształty? Pytał, czekał tego. To jest taka choroba oczu, astygmatyzm. I akurat to jest problem z mięśniami.
Czyli niektóre mięśnie inaczej działają niż inne. Ta mięśnie odpuściła, a ta nie może naciągnąć. I to takie przeskakiwanie takie idzie, albo o tak, no, nie może zrobić kółka. I to astygmatyzm. I to co dzieje się? Oka robić z tym, że mięśnie nie mogą normalnie rozluźnione być w normalnym stanie, i one robią takie jak piłku. Ściśnie z jednej strony, z drugiej tam odwrotnie. I taka... Czyli jest nierówno wtedy. Tak, ono samo oko robi się nierównym i przeskakuje później przez tej mięśnie. Dobrze, ale w wyniku tych ćwiczeń wszystko się uformuje. No, ja powiem tak, u mnie z Niemców był pacjent, który miał ZES, to w ogóle, to urodzenie, który miał, no, to nie do naprawy, bo i ojciec, i... Czyli wszyscy w rodzinie patrzyli tak. Wszyscy, nie, jedno oko normalne, a drugie w ogóle o tak było. I oni przez jego nie patrzyli i nie wiadomo faktycznie było. Tam coś czarno-białe i już. I on 60 lat w ciągu 10 dni свечением кроплями направил, и она выпростовалась. То он плакал, натурально плакал, jak dziecko mówić, 60 lat wstydził się swojego wzroka, 10 dni. 10 dni starczyło, żeby ono poszło, ale później gdzieś, może no kilka miesięcy, może 4-5 on jeszcze ćwiczył, żeby to kolor stał. Aha, czyli on był daltonistą też. I on był czarno-biały już. Aha. No nie widział. Później kolor zobaczył. Później długi czas, może z roku on jeszcze nie mógł złapać. Dwa było... Zbieżności. Tak, nie mógł ich uregulować. Żeby one byli jednakowe w jednym kierunku. No 60 lat, przepraszam. Od urodzenia, genetycznie. No. Ale naprawił. No i też jeden warunek bardzo ważny, który powinien widzieć każdy, kto naprawia wzrok, to okulary, albo kto nosi soczewki. Sprawa w czym? To, co mówili, mózg. Mózg rozumie o tym, co my chcemy. Rozumie, czy naprawiać, czy nie. Czy wystarczy tego, czy zostawić tak, jak jest. Czy coś zrobić lepsze. I kiedy my odzywamy okulary, to ten stan jest doskonały. Doskonały. I mózg udoskonaliwuje do tego stanu. Ile czasu wy nie ćwiczyli i będziecie nosili okulary, to będzie to samo. Będzie to samo. Taki sam wzrok będzie lepiej patrzeć. Będziecie no, farby wszystkie, kolory będziecie widzieć lepiej, ale wzrok zostanie na tym samym stopniu. 100%, даже nie ma czym mówić. Warunek, jeżeli nosicie okulary, na przykład czwórku, to powinni, kiedy ćwiczycie i kiedy uzdrawiacie, zrobić 3,5. Żeby mózg wiedział, że czegoś brakuje i szedł naprawić. I on naprawi do 3,5. Żeby mózg miał cel do osiągnięcia. Tak. Jeżeli nie ma tej celi, to nie będzie żadnych szansów. Jeżeli już widzicie, że przez 3,5 wy widzicie normalnie, zrobicie 3. Czyli później zmniejszać. 2,5, 2, 1,5, 1 tam i 0. Tylko tak, tylko zmniejszenie. Żeby wy wiedzieli, ale wy powinni napinać. Jak wy napinacie, to też ćwiczenie, to też mózg i razem mięśnie napinаються, i oni to działają. Inaczej nie ma szans. Ten samый pan, który mi mówił, Zezem, i on akurat był jeszcze, kiedy my tu rozpoczynali, i w mieszkaniach przywieźli meblu i trzeba było kuchni, tam kuchenki te skręcać. A on już może z 5 dni ćwiczył i dużo naprawił. Okulary w ogóle nie nosił w ten czas, w ogóle odrzucił. I tam 6 czwórków byli okulary na to oko, które widział. No i wprawie już widział dobrze, bo bez okularów. I kiedy składali to meblu, on mówi, no ja ж nie widzę, jak je składać, trzeba papier zobaczyć, bo tak daleko jeszcze może być, a тут, no ja działał okulary. Znowu płakał.
Bo за 5 днів то, що він зробив, фактично, już normalnie, wzruszyło za 1 sekundę. Jak oddział? I koniec. Lenistwo mózgu. Kiedy ja jemu mówił o tym, on nie wierzył. Ale kiedy sam zrobił, to był w szoku. 5 dni pracy w 1 sekundę zniknęło. Mózg wrócił to, co było i koniec. Nie ma co naprawiać. Okulary jest szczęście i już twoja praca nie potrzebna. Także okulary to, ja już mówię, zło i z tym nie ma szансów. I jeszcze słoneczne, jak ja przypominał, słoneczne okulary w ogóle dają możliwość patrzeć tylko prosto. Pierwsze. Po drugie, problem w chlamydiach. Słońce zabija chlamydię. To jedyna, teraz ja mówię, jedyny lek to słońce. Słońce, ultrafiolet zabijają. I wszystkie, kto chory, to nosić okulary. No jak można wyleczyć? Także naprawić wzrok, to z okularami nie ma szans. Przeciwsłoneczne to od razu odkładać, kto chce naprawić wzrok. A jeszcze są takie okulary z dziurkami. To oszustwo, 100%. Czasami placebo coś robi, ale... Niektórym pomaga. Słyszałem. Placebo, tylko. No znowu mózg myśli, że człowiek chce tego i to kieruje. A tak na samej sprawie, jeżeli brać czysto fizycznie z tej metody Bejca i w ogóle z moich wiedzy, tam nie ma żadnego działania. Nie ma żadnego. Trzeba tylko ćwiczyć. No co, idziemy dalej ze ćwiczeniem. Żeby rozpracować te mięśnie, my troszeczkę jedno, drugą tak pokręcili teraz, żeby oni ćwiczyli. No a teraz trzeba, żeby oko nasze troszeczkę, my tylko im kręcili teraz. No, czyli teraz soczewka, tak? No, rozumiesz, że my tylko kręcili tak. tymi mięśniami. A teraz trzeba, żeby oko ściskałaś i rozciskałaś. Okej. No, i mięśnie żeby te mięśnie skosne, żeby oni pracowali. Ty też jednocześnie pracujesz, ale skosne najważniejsze teraz. To trzeba zrobić tak, żeby patrzyli troszeczkę dalej i bliżej, dalej i bliżej. No, najprostsza metoda. Patrzysz na paluszek i o tak oto kręcisz. O. Faktycznie donosisz do nosa paluszek i o tak oto kręcisz. I żeby wszystkie mięśnie pracowali jeszcze dalej, o tak oto patrzysz jeszcze dalej. O. O. W jedną stronę, w drugą stronę. Troszkę nie tak, bliżej do nosa. Paluszek nie tak, a tak. O. I o tak, o. Kręci, o. I patrz na paluszek. Żeby nie tylko patrzeć, że on jest, a żeby ty jego patrzył bardzo dokładnie. Ile ty nie kręcił, ty powinien patrzeć na wszystkie drobiazgi, które na nim jest, żeby ty wiedział. Ostrość ma być. Ostrość na paluszku, a nie tak, że patrzę tam gdzieś paluszek i już. Rozumiesz, nie? Tak. Całą ostrość, maksymalną ostrość patrzeć na paluszek. Żeby cały czas jak kręcisz, jeżeli nie możesz ostrość złapać, to powoli. Mrugamy. Tak, dalej. To samo, tylko o tak. To już różne mięśnie pracują. I w drugą stronę.
Так, Mrugamy. моргами. Роздузнили. Дуже ми стратили енергію, подладуємо. Можна робити такий пальмінг або біоенерготерапію, подладовувати очі за кожним свіченням. Можна co drugim, як хто chce. Але то обов'язково, бо дуже енергії тратиться tej, który wcześniej człowiek nie tracił. Można jeszcze troszeczkę pomasować oczy, rozluźnić ich. O tak. Obok mięśni też można pomasować. Tak. Żeby mięśnie rozpracować na tyle, żeby oni byli luzne i żeby oni normalnie pracowali, mięśnie rozpracować mięśniami ciężko. Trzeba coś jeszcze im dodać. Bodziec jakiś. Tak, trzeba im napiąć troszeczkę. Także jest jeszcze ćwiczenia, które wzmacniają to działanie i ich uruchamiają. Po takich ćwiczeniach, które my zrobili, można jeszcze zrobić takie ćwiczenie. Trzeba wziąć dwa paluszki z prawej i z lewej strony i o tak wsadzić. Zobaczcie, aż wkładajesz tam do środka i masujesz w różne strony i najwięcej podwyższajesz oka, tak, żeby ona, zobaczcie, daleko wsadził i masuję. Napinają mięśnie, które nie mogą sami po sobie takie ćwiczenie zrobić. Później trzeba troszeczkę wyciąć, poprzycierać tak, pomasować samo oko, odłożyć. Czyli masujemy gałkę oczną tutaj w tym obszarze. Tak, my podkładamy o tu i podwyższamy oko. Jednocześnie my go też ściskamy, żeby ono rozluźniło samo oko i mięśnie jednocześnie, które nie dają oderwać troszeczkę ich. No. Także teraz wkładamy z góry. O tak wkładamy też, zobaczcie, głęboko wkładamy i ciśniemy na oko, masujemy samo oko. Ile maksymalnie można wsadzić, tyle wsadzamy. U kobiet może być problem z takim ćwiczeniem, które paznokcie noszą duże. Także może to nie udać. Mrugamy. Даже po takich ćwiczeniach ostrość znika, tak? No, tak Takie widzisz, przymglenie troszeczkę. tak, mętne takie robić. To każda, to tak powinno być. No. To chwilowo tak. Tak, rozluźnili, powargali. Dalej ćwiczymy. Teraz wkładamy paluszki z tych stron. I też masujemy maksymalnie ile możliwe. Tylko z zamkniętymi oczami trzeba robić, żeby to nie na samo oko wkładać paluszki. To może kto domyśleć. Później będzie z pretensjami, że uszkodził oko. Czyli ważna sprawa robić tak, aby nie bolało. Tak, robić trzeba tak, no, żeby czuć było, że robisz, ale wiadoma sprawa, żeby nie bolało. Zobaczcie, jak głęboko ja wstawiаю paluszki.
teraz zostało z tej strony. Też wchodzimy między kością i okiem i masujemy oka. Nasze oka w środku to taki żel. To faktycznie jak woda tutaj wypełniona. I jest taka funkcja, na przykład świecenie, jak pralka praje, to faktycznie woda odletaje. No. Siła odśrodkowa. Tak. I w związku z tym nasze oka, jak mięśnie zanikli, to ono wchodzić do środka. I trzeba go troszeczkę rozluźnić i dać możliwość, żeby ono rozciągało się samo po sobie. Bo mięśnie ścisnęli, nie pracuje. Żeby ten żel napierał w tamtym kierunku. Tak, żeby chociażby troszeczkę. Wtedy on dalej nie pójdzie, bo tam mięśnie przeszkadzają. A tu, żeby ono troszeczkę rozluźnić. Nie ma nic lepszego ćwiczenia, jak tak samo zrobić ze swojej głowy, jak pralki. Zaraz ja pokażу. Nie wiem, kto powtórzy to. Może karuzela. Na karuzelę, na zewnątrz. Tak, tylko żeby tak. Na zewnątrz. No, może być. Zaraz ja pokażę, jak to można zrobić. To podobno tak, jak robić pies, kiedy mokry. Wiedział? Tak, tak. No. To zaraz pokażę, jak to działa. Faktycznie trzeba tak usiąść oparcie ręce tak na nogi, opuścić tak głowę i zaraz zobaczysz. Nie można tego ćwiczenia robić ludziom, którzy mają problemy z odklejoną siatkówką. A resztę można spokojnie robić. Powtórzysz? Oczy otwarte. Oczy otwarte powinny patrzeć. No chyba prawie. Może być. I teraz zobacz, troszeczkę lepiej. Po tych ćwiczeniach, które było jakby pogorszenie, a teraz lepiej patrzysz, nie? Tak. No. Także zwracają, troszeczkę poruszyli oczami samym po sobie i zwracają wzrok lepiej trochę. Jest jeszcze problem taki sam związany z tym, żeby rozluźnić mięśnie i żeby rozpracować, żeby oko ściskało z tymi skosnymi mięśni, żeby pracowali. Bardzo dobre ćwiczenie. Pójdziemy, ja pokażę, jak to robić. To trzeba patrzeć na szybie, zrobić kropeczkę. I patrzeć na szybie, na przykład z kropką, to na kropku. Tak. To zwrócić tak uwagę na przykład. Ja mogę tak robić czasami, stoisz przy szybie, kropki tam nie ma gdzieś, czekasz, albo coś, nie ma co robić. Wybieram paluszek, stawiam przed sobą i patrzę na paluszek i daleko, na przykład. A to można, u mnie jest na szybie tam kropka i też. I ja dopracował tu troszeczkę tę metodę. Bejc mówił, że patrzysz na coś blisko i tam daleko, ale jeszcze łatwiej ja tak zobaczył, że kiedy ten paluszek nie tylko trzymasz, a im ruszasz. Poruszył tak, ale patrzysz na niego bardzo dokładnie, tak, poruszył, a potem daleko. Popatrzył i znowu na paluszek. I tak, o. Super, jeszcze lepiej. I jeszcze jedno ćwiczenie, które ja dopracował, można po bejcu.
życie idzie. Kiedy biec był, do dnia dzisiejszego wszystkie używają po bejcu. No, stawiać świece w mieszkaniu i kręcić ciałem, głową, żeby to zmienić faktycznie odczucie ciemnego i jasnego. W czym rzecz? U nas to też myśli, o tu, które zamykają soczewkę. I oni mogą zrobić małą dziureczkę, kiedy my patrzymy na dobre słońce, na jasne coś, albo kiedy ciemno, to rozszerzają się. Czyli tak jak przesłona w aparacie. Tak, tak. Mniej lub więcej. I w czym problem? Z wiekiem te mięśnie znowu nie pracują. My teraz mówili o mięśniach, które w środku, a to z przodu. Na te mięśnie też działają te kropli. Też tu jest infekcja czasami. Ale my dalej tu odżywili to wszystko, ale i tak ich trzeba rozpracować. Ich nie rozpracujesz nic. Albo za dużo światła idzie, kiedy nie zamykaється i problem jest, i albo za mało światła, kiedy zamknęłoś i nie rozmykaється. I jest tylko jedno świecenie, które może to zmienić. Nie będziesz świecił, nic nie zmienić. 100%. To odczuwają bardzo dużo ludzi, którzy z wiekiem albo nie mogą czytać wieczorem. Wcześniej czytał wieczorem, a później nie widzi. Za ciemno. Za ciemno. Trzeba włączyć dużo światła, żeby coś przeczytać. I to związane z tymi mięśniami. Ich trzeba rozpracować. My mówimy, że to тут na karteczce dużo mięśni. Na samej sprawie to malutkie mikromięśnie, ale oni na tyle ważne i jeżeli ich nie odżywiać, jeżeli oni nie będą normalnie pracowali, no niestety, to też wzroku nie będzie. Także co ja zrobił? Biec mówił, że trzeba postawić na odległość od metra do 2 świecy i patrzeć, kiedy ciemno, tak kręcić ciałem i kiedy patrzysz, głowa idzie naprzeciwko świecy, to ściskается, malutkie robią, a dalej to rozszerzaється, jak w tę stronę. To samo teraz technika jest, można zrobić. Można wyłączyć. Kiedy ciemno, po co nam kręcić coś? Wyłączył. To samo. Jeszcze даже lepiej. Bo jak świeca jest, to ona daje światło na wszystko. Tam tylko dużo, a tam mniej. A тут jak ciemno, to wyłączył jest, wyłączył nie. I oczy. Rewelacja. Z takich prostych narzędzi, które jest u każdego domu. Dobra, co dalej? Co dalej? Dalej ja myślę, że tego wystarczy, żeby naprawić wszystko wzrok. Ja już mówię, kto traci wzrok i czuje, że coś nie tak, można pokropać kilka dni, даже kropli i poświczyć i to wystarczy. Kto stracił dużo, to trzeba czas, może rok. A jeszcze może takie ekstremalne sprawy, gdyby ktoś chciał na przykład dobrze ostrość łapać na duże odległości, czyli na przykład czytać gazetę z kilku metrów. Na przykład ten Meir Schneider, to on urodził się niewidomy, ten autor tej książki też, który metodą Batesa się wyleczył, urodził się niewidomy, później w papierach miał napisane, że jest niewidomy, prawo jazdy zrobił, jeździł samochodem i policjantom pokazywał, że jestem niewidomy. I robił zawody z policjantami, z jakiej odległości, który z nich zobaczy lepiej numer rejestracyjny. Może jakieś ćwiczenia takie, żeby jeszcze lepiej widzieć, lepiej niż zdrowy człowiek. Faktycznie to jest takie działanie u każdego człowieka. Jest możliwość rozpracować swoje nadzwyczajne możliwości. Także ja myślę tak,
jeśli kto stracił wzrok i chociażby naprawił. Kto ma wzrok, w Rosji na przykład jest ludzie, którzy w ogóle niewidomi, ale czytają książki, tak jak ty mówisz, czytają książki. To jest metoda, jak zwykle, tylko to trzeba używać. I to nie można rozpracować z dnia na dzień, to dużo ćwiczyć trzeba. Także to wszystko możliwe, ale po co? No. Ja liczę, że to, co my mamy, my nie doceniamy. Tak samo jak lewitacja też jest możliwa, tylko bezużyteczna. Po co? Wstrzymać problemy ze wzrokiem, żeby ich nie było. Wstrzymać normalnie, żeby był wzrok, to szczęście naprawdę. Ludzie tego nie doceniają w ogóle. Dajcie sobie normalny wzrok. Живите normalnie. Patrzcie, cały organizm może nie pracować z powodu problemów ze wzrokiem. Przyjeżdżają ludzie zmęczone cały czas i mówią, no co ja tobie zrobiłem, w ciebie okulary. A jeszcze wzrok to jest też coś takiego, że powiedzmy człowiek czegoś nie chce widzieć w życiu. No, na ten temat jest duże, jakby ja też pisał u siebie książki, że jest wiele takich ludowych, można powiedzieć, opowiedzi na wszystkie takie tematy. Albo, no, ja powiem tak, w życiu dużo jest materializacji naszych marzeń albo naszych strachów. Tak. To, co my boimy się, albo to, co my marzymy, to materializuється. A jak materializuється, to faktycznie już tylko Bóg zna. I tak samo ze wzrokiem. Jeżeli ty mówisz, że człowiek nie chce coś widzieć, to Bóg jemu, no jeżeli nie chcesz widzieć, no to po co tobie wzrok? To nie widzi. No naprawdę tak działa. No, mnie było, no, jeżeli jest czas, nie ma. Ja na ten temat bardzo dobry przykład dam, bo ja даже u siebie tu wszystkim uczniom i pacjentom też daję ten przykład, bo on odpowiada bardzo dokładnie na twoje pytanie. Co to jest materializacja i marzenie, jak to działa. Dzwoniła mnie może z 5 lat temu kobieta, która mieszkała na Ukrainie i ona straciła dziecko. I opowiadała, jak to było na samej sprawie. Ja jej faktycznie był niepotrzebny, bo ona sama zrozumiała, o co chodzi, ale chciała z kim pogadać, i to jak wyrzucić. Chodzisz do kościoła, żeby tam spowiadać, tak i тут ona też chciała spowiadać, można powiedzieć, mnie i może даже dać ten przykład, żeby ja później przekazał jego dla ludzi, żeby oni zrozumieli, co to jest marzenie. Naprawdę to bardzo taki poważny przykład, który człowiek sam zrozumiał i sam przetłumaczył, co się stało. Ona, kiedy szkoliła się w studiach, mieszkała w Kijowie i jeździła cały czas do studii i marzyła faktycznie takie marzenie jakie. Ona szkoliła się w studii, coś było związane z telewizją. No i chciała być znanej. No tak chciała być znanej, że aż nie można, rozumiesz, nie? Chciała. No ale w trakcie studii tej wyszła замуж i faktycznie za zwykłego, normalnego człowieka, bez pieniędzy, bez możliwości, jakie u niektórych jest. No i nie było jakby żadnej możliwości być znaną z tymi warunkami, w których ona przebywała. No i urodziła ona dziecko. Dziecku było pół roku, rozwijało się wszystko dobrze i w jedną, można powiedzieć, sekundę dziecko straciła przytomność, straciła wszystkie funkcje życiowe, tylko oddychała. Nic więcej. Do lekarzy zwrócili się na miejscu, tam później do innych, do znanych, tam do profesorów. Nikt to nie może zrozumieć. Dziecko, funkcje jakby od środka, wszystko dobrze, a coś wyłączyło mózg i nic nie ma. Wspiączki. Co spowodowało? Jaka przyczyna?
co to jest, никто nie mógł zrozumieć. No i stali zbierać pieniądze, zgłosiliś tam w Niemczech, w kliniku, powiedzieli, że 100 000 euro kosztuje tam pobyt i badanie i coś robienie, więc za mniejszą kwotę oni nie chcieli даже przyjmować, no i stali zbierać pieniądze. Jak stali zbierać pieniądze, to zwróciłeś do swoich kolegów i nauczycieli w studii, oni specjalnie dla nich zrobili program telewizyjny, rozumiesz, nie? Tak. Żeby nazbierać pieniądze. I даже jest, ja oglądał ten program, który był tam, zrobili taki konkurs malowania piaskiem na szkle. Tak. No, jest takie. I dziewczyna, no w ogóle, to zrobili program telewizyjny, żeby nazbierać, żeby dać dziecku, ale dziewczyna, która wygrała, to nie dała im pieniędzy. Też ciekawa rzecz. No, ale te pieniądze w ogóle nie przydались, bo kiedy ona już wszystko było znane przez telewizję, że trzeba pieniądze, na wszędzie tam było, dziecko zmarło. Dziecko było potrzebne, żeby ona była znana. Czyli dziecko pomogło jej spełnić jej marzenie. Tak, jej marzenie. Ale jakie droga? Tak. Drugie marzenie u nich było też, ona opowiadała, kiedy ona jeździła do studii, to niekie tam 2 budynki takie szklane, duże, jak wszędzie teraz budują, nowocześniejsze, budowali i ona mówi, tak chciała pomieszkać. No wiadomo, że w tym budynku no, nie ma szansu, no, ale chociażby naprzeciwko, bo bardzo dobrze podobali się jej budynki. No i kiedy ona leżała w szpitalu z tym dzieckiem, okna wychodzili na te budynki. Chcesz wierzyć, to chcesz nie. Ale to było marzenie. Nie możesz ty pokupić mieszkanie, bo nie stać tobie, даже wynająć w tym miejscu, gdzie oni byli w tym szpitalu albo obok, nie było szansu, bo za drogie miasto, to w Kijowie za drogo i dla niej było. A w szpitalu leżała naprzeciwko. Czyli tutaj możemy powiedzieć, że pewien błąd popełniła, bo jej podświadomość zrealizowała marzenie tak, jak podświadomość rozumiała, ale logiki w tym nie było. Każdy człowiek marzyć, co by on nie marzył, to będzie spełnione. Na 100%, wy даже nie wiecie. Tylko jeżeli człowiek nie robi nic w tym kierunku i nie tu drogę sam nie wymyślaje, jak to do końca zrealizować, to za niego ktoś zrealizuje. Tak jest z marzeniem. Jest metoda materializacji marzeń i ona działa. Albo ty Dojdziesz do tego. dojdziesz od początku do końca z wszystkimi drobiazgami, albo masz koniec, a jak ta droga będzie? To nie wiadomo. I ona, czym to skończyłaś w całości? Ona nazbierała tam trochę pieniądzów na to, żeby jechać do Niemców. Przyszli bandyty, obkradli je, побили jej tak, że ona stała inwalidem. Mąż rzucił, bo dziecka nie ma, żona inwalid i psychicznie, i fizycznie. No i na tym faktycznie jej marzenie i życie skończone. Bo jej było 2 marzenia faktycznie, pomieszkać naprzeciwko. Tego spełniłaś. W to drugie marzenie być znane. Znana stała. Koniec. Koniec marzeń, koniec życia. Czyli wtedy, jak ona zadzwoniła, to ona była w jakim stanie? No, w takim stanie psychicznym, że ona faktycznie człowiek wyłączony od wszystko. No. Ona chciała jakąkolwiek poradę, ja nie mógł jej dać nic. Ja mówię, ty rozumiesz, ona mnie przetłumaczyła даже to, co ja wam teraz mówię. Ona sama doszła do tego, że jej marzenie, даже nie ja jej to powiedział, ona sama powiedziała, ja marzyła o tym, to spełniłaś. A teraz co dalej robisz? Ja jej tylko powiedział jedno, marzyć o czymś. Tak i teraz. Chcecie naprawić, to naprawicie. Nie chcecie naprawić, będziecie nosili okulary. Będzie dobrze, to dobrze. Ale ja mówię, jeżeli nic nie robić, to lepszego nie będzie. Będzie iść tylko w inny kierunek. Chcecie? Maszcie, róbcie i będzie. To podobny przykład, kiedyś ktoś marzył, nagle potrzeba mu 1000 złotych, złamał rękę, dostał odszkodowanie 1000 złotych. To 100% tak będzie. 100% tak będzie. Jak kto nie chce pracować,
Tu będzie wypadek i on nie będzie pracował, będzie dostawał kasę. Nie ma problemu. To takie życie, ja mówię, to wy nawet nie rozumiecie, jak to materializuється. Jak ty chcesz kasy, ty marzysz, że ty pójdziesz zarabiać. Zarabiasz, masz kasę. Nie, chcesz kasę, będzie kasa. Tylko przy jakich warunkach? Niektórzy ludzie szukają pracy, marzą o tym, żeby mieć pracę. Tak. I znajdują pracę, tylko że nic z tego, nie? Tak, znajdują pracę dla pracy. Tak. Jest takie przysłowie, uważaj o czym marzysz, bo może ci się to spełnić. Tak. Ja powiem tak, pół roku temu do mnie przyjechała z Anglii jedna pacjentka. Jak ty widział autosugestię, tam jest też, żeby spełniali wszystkie marzenia. Tak. I ona powiedziała, że ona nie chce tego. Rozumiesz, nie? I wykreśliła to. I kiedy ona później mnie dzwoniła, bardzo była zła, że to, co ja ją uzdrawiał, nie tak działa, jak ona chciała. Ja mówię, a co ty chciała? Powiedz mi, gdzie twoje marzenie? Co ty chciała? Ty wszystkie marzenia wykreśliła. Bo ona wiedziała, czego ona nie chce. I ona boится swoich marzeń. No. To jest dwa błędy. Jest marzenie, a jest to, co człowiek myśli. Jest myśli, a jest marzenie. I ona boялась swoich myśli, a marzenie coś innego. No. Człowiek nie rozumie do końca. I później mówię, co ty marzysz? Co ty chcesz? Być zdrowym. A wyłączyła funkcję materializacji. Niestety. Wszystkie, kto uzdrawiający w ogóle, nie powinny mieć coś do przodu. W ogóle człowiek dla tego, żeby żyć długo, on powinien zaplanować swoje życie. Ile lat ty chcesz żyć? W jakim stanie? Zdrowym, chorym, inwalidem. Też taki dobry przykład. U mnie kolega jedzie na samochodzie i cyganka z nim jechała. No i Kto jechał? Cyganie. Cyganka. Cyganka, no. I jechała i ona mówi, daj ja tobie ręce. Powróżę. No i on dał rękę i mówi, będziesz mieszkać 82 lata. Będziesz żył 82 lata. On kurczę, taki zadowolony. Druga jedzie, tam mówi, będziesz 82 lata. No, bardzo zadowolony. No. I u drugiej pytaje, kurczę, no ty mnie druga już powiedziała, że 82 lata. I co, ja teraz mogę jechać i dać drzewo i mnie nic nie będzie? Będę i tak 82 lata. Ona bardzo mądro powiedziała. Tak, możliwe, tobie nic nie będzie dużo takiego złego, będziesz żył zgodnie z tym, co tu napisano na twojej ręce. Ale czy na maszynie, na samochodzie będziesz jeździł, czy na wózku inwalidzkim, to nie wiem. Także w życiu jest wiele dróg, którymi my sami kierujemy. Albo my to zaplanowali i idziemy tak, albo nie planujesz, ktoś za ciebie zaplanuje. No. I to naprawdę działa. Bardzo mocna i skuteczna metoda jest materializacja marzeń. No, myślę, że to my dzisiaj i tak dużo stracili czasu, a to jest... To jest ważne. Jest ważne i jak będzie czas, może przypomnisz, my jeszcze pogadamy na ten temat, jak to w ogóle działa. Dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję też, do widzenia.